Malediwy to piękny archipelag na Oceanie Indyjskim. Cudowne miejsce do wypoczynku, pływania oraz nurkowania. Czysta ciepła woda, piękna refa koralowa i bardzo urozmaicona fauna. Można tutaj nurkować z rekinami, mantami oraz żółwiami. Jak należy zachować się w obecności żarłacza tygrysiego? Czy można robić sobie zdjęcia z mantą? Co jeszcze można robić na Malediwach? O tym opowie Martina Skóra, ambasadorka PADI, założycielka bloga Life in 20 Kilos oraz podróżniczka. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Martyna. Cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałaś? Na Malediwach i w Deep Spocie. Czyli ciepłe wody. Zdecydowanie, jestem ciepłonurkiem. Super. Ja powoli się przekonuję do tego, żeby być ciepłym nurkiem, zwłaszcza w taką pogodę. Nie dziwię się, nie dziwię. Powiedz mi, Malediwy, wody otwarte, przejrzysta woda i pewnie dużo zwierząt. Bardzo. No i tutaj się takie zawsze pytanie pojawia, czy jak podpłynie do mnie delfinek, to jako nurek mogę się z nim, nie wiem, pobawić, pogłaskać, złapać go za grzbiet, on mnie gdzieś tam pociągnie, tak jak to na filmach wygląda. Generalnie powiedziałabym, że filmy nie są dobrym źródłem rzetelnych informacji. Ja się uczyłem nurkowania z YouTube'a, więc... No cóż, jeszcze nie widziałam cię pod wodą, ale tak jak film Szczęki nie jest rzetelnym źródłem informacji na temat rekinów, tak nie sugerowałam, żeby taki film w stylu Flipper albo filmy, które może ty oglądałeś na YouTube, jak się uczyłeś nurkowania, są rzetelnym źródłem informacji i powinniśmy podążać ich wytycznymi. Czyli to jak to w takim razie wygląda? Jak, nie wiem, obcować z morskimi zwierzętami, które spotykamy gdzieś na rafie koralowej? No taka generalna zasada, którą chyba powie ci każdy instruktor nurkowania na pierwszych zajęciach jest, że my nie dotykamy niczego, ponieważ my możemy skrzywdzić dane stworzenie, dane organizmy i one mogą skrzywdzić nas. To działa w dwie strony. I to dotyczy się rafy koralowej, ryb, żółwi, rekinów, delfinów, ssaków morskich, czegokolwiek. Generalnie nie dotykać. Wyobrażam sobie, że tak, no jakaś meduza czy jakiś duży rekin może mnie skrzywdzić, ale nurkując na honorarce ten 2-centymetrowy mały okonik to raczej mi krzywdy nie zrobi. Bardziej chyba ja jemu, o ile go zdogonię. Nie doceniasz tych okoni na honorarce. W takim razie, czy nie wiem, w takich ciepłych wodach są jakieś... No, ja rozumiem, że ludzi pewnie kusi. Są na rafie koralowej, widzą rozgwiazdę, bardzo pewnie chcą ją sobie zabrać, zrobić jej zdjęcie, przesunąć, nie wiem, czy ty spotykasz się z takimi rzeczami? Niestety tak. I o ile w nurkowaniu spotykam się z tym dość rzadko, o tyle na przykład na wycieczkach, na snorkeling w wielu miejscach na świecie przewodnicy albo klienci wyjmują rozgwiazdy, sobie robią zdjęcia, takich zdjęć jest mnóstwo w internecie. Ktoś trzyma rozgwiazdę, czy konika morskiego, czy rozdymkę i taką głaszcza, ona się nadyma. Także niestety tak. Nie mówiąc już o tych takich miejscach, delfinariach, gdzie trzyma się delfiny w niewoli, można z nimi pływać, można się z nimi bawić. No, generalnie nie powinno się tego robić, ale no, wiemy jak jest. No dokładnie. W takim razie, jak już, nie wiem, spotkamy jakieś zwierzątko, nawet takie większe, mantę, rekina, delfina, to jak jako nurek się zachować pod wodą, żeby jednak zrobić sobie zdjęcie, a nie przestraszyć tego zwierzaka, no i nie zagrozić mu w jakiś sposób. No na przykład takie zasady pływania z mantami i rekinami wielorybimi na Malediwach powinien przedstawić je każdy przewodnik na wycieczce. Takie wycieczki są dosyć popularne w różnych miejscach, na przykład w Hanifaru Bay na północy Malediwów. To jest taki spot, mała zatoczka, gdzie z różnych powodów biologiczno-geograficznych zbiera się mnóstwo mant. Mi się zdarzyło pływać z 60 mantami w jednym momencie, a w pełni księżyca tam potrafi ich być nawet 300. I serio nie możesz się ruszyć, bo one są wszędzie. No i zasady są takie, że płynie się obok stworzenia wzdłuż tak jakby trajektorii płynięcia manty czy na przykład rekina wielorybiego. Jeżeli chodzi o rekiny wielorybie, to powinno się zachować dystans 3 metrów od ciała, a 4 metrów od ogona i nie powinno się przepływać
przed rekinem czy przed mantą, żeby tak nie przeciąć im po prostu drogi, żeby ich nie wystraszyć. W przypadku mant na przykład na Malediwach, w Hanifaru Bay, gdzie jest ich dużo i one w pewnym momencie tworzą taki pociąg. Jest jedna za drugą i one się zawijają w takie jakby serpentyny, pociągi i też ważne jest, żeby nie przepłynąć przed tymi mantami, żeby nie zaburzyć tego pędu tego pociągu. Tego ich naturalnego ruchu, jakim po sobie płyną. Tak, dokładnie. Czyli pływanie obok Tak. nie sprawia problemów. I rozumiem, że są organizowane na Malediwach tego typu, nie wiem, wycieczki z instruktorem, typu popłyniemy zobaczyć manty, a nie rafę? Tak, bo wycieczek na Malediwach jest dużo, można raz, że na nurkowanie, na snorkeling po prostu na rafie, ale w zależności gdzie na Malediwach jesteśmy, bo niektóre atole są bardziej popularne ze względu na pewne stworzenia, na przykład w atolu Formula na samym południu, to jest prawie ostatni atol na Malediwach, tam są żarłacze tygrysie. W atolu Ba, który jest na północy, tam są manty i Hanifaru Bay. Manty i rekiny wielorybie będą w atolu Ari, który jest raczej takim centralnym atolem. Więc na przykład z atolu, w którym ja pracowałam, płynęliśmy na rekiny wielorybie 2 godziny w jedną stronę, ale było warto, bo goście też płacili za to i chcieli bardzo zobaczyć rekiny wielorybie, a one akurat z jakiegoś powodu występują tam. Także spokojnie można popłynąć na snorkeling z nimi i na przykład w Hanifaru Bay, tam gdzie są te manty, tam nie można nurkować ze sprzętem. Takie są zasady. Tam jest tylko freediving i snorkeling. Z rekinami wielorybimi w tym miejscu, gdzie ja byłam, serio, one są tak nawet nie 5 metrów pod nami, no to zanim ubierzesz ten sprzęt, skoczysz z łodzi, zanurzysz się, rekin odpłynął. I co zrobić? To samo w Meksyku. W Meksyku jak pływałam z rekinami wielorybimi, to samo. One raczej przy powierzchni. I w głęboki błękit, tam nic nie ma, więc jak rekin odpłynie, to tam nie ma co oglądać. Czyli tak naprawdę, żeby zobaczyć te rekiny i wielorybie i żarłacze tygrysie, lepiej uzbroić się w bycie freediverem niż scuba diverem. Żarłacze tygrysie nie, raczej scuba. Raczej scuba. Ale rekiny wielorybie, manty, freediving, snorkeling. I nawet to nie musi być taki wyczynowy freediving, bo wystarczy do 5, max 10 metrów zejść, spokojnie można je zobaczyć. Okej. Czy rekin, słowo rekin to zawsze wielkie obawy, że to mnie zaatakuje. Tak. Czy tak samo jest w przypadku tych właśnie rekinów wielorybich, bo to brzmi strasznie. Rekin i jeszcze wielorybi. Czy wyobrażam sobie wielkiego rekina jak ze szczęki? No to jest największa ryba na świecie. One potrafią rosnąć do 13 metrów i rzeczywiście są duże, robią niesamowite wrażenie, ale są absolutnie niebezpieczne, są bezpieczne. One się żywią planktonem, to są wega, on po prostu płynie z wielką rozdziawioną buzią i co mu wpadnie do tej buzi, co na ogół są jakiś plankton, małe krewetki i rybki. Także one są absolutnie spokojne i jak się przestraszą, to po prostu zanurkują głębiej. I tyle z oglądania. Tak, tyle z oglądania. Czyli rekina wielorybiego nie boimy się? Nie ma powodów. A co z żarłaczem tygrysim? Bo to brzmi jeszcze strasznie. No żarłacz tygrysi to trochę inaczej, ale też pamiętajmy, że stworzenia morskie same z siebie nie atakują ludzi, chyba że poczują się niebezpiecznie, zagrożone albo są w trakcie jedzenia. To też generalnie jak jemy, to też nie lubię, jak nam ktoś przerywa. Albo przez pomyłkę, czyli te takie słynne ataki na surferów, bo to rekin patrzy na nie z góry, surfer na desce wygląda jak uchatka albo żółw. Też ataki rekinów zdarzają się na ogół w warunkach, gdzie jest bardzo słaba widoczność. No po prostu to nie jest twój dzień, jak capnie cię rekin, ale on się szybko zorientuje, że nie jesteś żółwiem albo uchatką, więc cię wypluje. Więc rocznie od ataków rekinów ginie może 7 osób. Na świecie więcej zabijają komary, psy i hipopotamy, a rekiny nie. A rekiny nie. Dobra, to w takim razie jak już zdecyduję się na nurkowanie na Malediwach, żeby zobaczyć żarłacza tygrysiego, czy są jakieś, nie wiem, procedury bezpieczeństwa? Tak. Przed w ogóle wejściem do wody? Tak. Jak się zachować, jak mnie rekin wypluje? No to nie jest coś, co spotykam na co dzień generalnie. No spoko. Jeżeli chodzi o w ogóle nurkowanie z żarłaczami, bo też w Meksyku nurkowałam z żarłaczami tępogłowymi, z bull sharks i tam też są procedury. I na przykład na Malediwach nurkowanie z żarłaczami tygrysimi
jeżeli bierzemy aparat, absolutnie żadnych fleszy. I to samo, płyniemy wzdłuż, jeżeli rekin płynie, no to my płyniemy wzdłuż niego, nie przecinać mu drogi. Absolutnie nie manewrować tak w wodzie, że go odcinamy od drogi ucieczki. Poza tym unikać jakichś jarzeniowych kolorów. Jeżeli jest to nurkowanie, gdzie na przykład właśnie na Maliwach to jest takie nurkowanie, że płynie się na 7 metrów i klęczy się, to jest przy wejściu do portu, po to, żeby nie było po drodze przystanku bezpieczeństwa, to jest raz, a dwa, że to jest płytka woda i teraz tak, tam się klęczy, więc lepiej w długiej piance, a nie bo ja nie miałam tej długiej pianki i słabo moje kolana później wyglądały. I kolejna taka rzecz, to mnie akurat bardzo zdziwiło na Malediwach. Jak byliśmy na łodzi, przewodnicy dali nam takie metalowe rury. O. I my te tak. Do obrony? Takie z 1,5 metra miały i tak. My tak, ale tak, co mam z tym zrobić? Mamy tego rekina tak ciukać, dziobnąć, odpychać. I to jest ponoć pierwsza reakcja jak wszystkich turystów. No tak. A oni nam wytłumaczyli, że to polega na tym, że jeżeli czujemy, że rekin przypływa za blisko, co się raczej rzadko zdarza, pierwszą metodą, tak jakby odstraszenie rekina jest wydmuchiwanie dużo bombli albo po prostu naciskanie automatu, żeby się bardzo dużo pęcherzyków powietrza pojawiło, dlatego że nic naturalnie pod wodą nie wytwarza tych bąbelków, więc one się po prostu przestraszą i odpłyną. Ale jeżeli podpłynie bliżej, to trzeba ten metalowy pręt, rurę postawić przed sobą, bo jak nam powiedziano, rekiny nie zaatakują niczego, czego nie zmieszczą w buzi na jedno ugryzienie. Okay. I jeżeli postawisz taki 1,5-metrowy pałąk przed sobą, to rekin stwierdzi, że na raz cię nie ugryzie, więc odpłynie. Sensownie. No, całkiem sensownie. Żadne z nas nie testowało tej metody, one pływały mimo wszystko całkiem z dala od nas, no ale też ważne jest to, żeby nie panikować. Dlatego na takie nurkowanie z żarłaczami, czy to tygrysimi, czy z tempogłowymi w Meksyku, to trzeba być już doświadczonym nurkiem. Minimum poziom AUD, Advanced, i jakieś 20-25 nurkowań, żeby się nie przestraszyć. Ja pamiętam, jak zabierałam nurków na nurkowanie w Meksyku, właśnie z żarłaczami, no to ja cały czas słyszałam oddychanie, to nurkowanie trwało 20 minut i te rekiny, to jest tak, że siedzimy razem w grupie, ramię w ramię, nie wydajemy żadnych dźwięków, żadnych dzwonków, uderzenia w butle i tak dalej. I też nie można na przykład wyciągać ręki, że pokazywać, czy GoPro nie wyciągać. Wszystko jest tutaj blisko nas. I te rekiny, jak przypływają, no to potrafią być blisko, ale też one opływają naokoło, bo one się nie mogą zatrzymać, więc jak one chcą coś zobaczyć, to pływają naokoło i nas oglądają. No i jest czasami tak, że rekin przypływa za twoimi plecami. No to i jest ty tak strach. jakby wiesz, ale nie wiesz, czujesz i ważne, żeby się nie przestraszyć. Nie? I też na przykład nie podnosić piachu, bo to jest na ogół w takich miejscach, gdzie jest piach na dnie. Nie podnosić tego piachu, bo naturalnie piach podnoszony jest albo przez ryby, albo przez płaszczki. I rekin też może pomylić, że jak się podnosi piach, to może pomyśleć, może tam jest mała rybka. Mała rybka albo płaszczko, którą mogę sobie zjeść. No, także takie zasady. I też na przykład w Meksyku normalnie przyjęte jest to, że jak się nurkuje gdzieś tam na rafie, no to jeżeli komuś kończy się powietrze, gaz, no to się paruje i mogą wypłynąć do góry, a reszta grupy dalej płynie. No to przy nurkowaniu z rekinami tego nie ma. Wszyscy razem schodzimy, razem wychodzimy. Okej. No. I to jest raczej stacjonarne nurkowanie, że się siedzi, I ogląda i później się wypływa. Można je oczywiście zobaczyć też w trakcie nurkowania gdzieś tam sobie na rafie. No to też zachować te takie zasady bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku, bym powiedziała. No ja poczułem ciarkę, jak mówię, że rekin przepływa za mną i ja go nie widzę. No jak zobaczyłam pierwszy raz, w ogóle żarłacz tempogowy był pierwszym rekinem, jakiego w życiu widziałam. Jakieś 115 nurkowanie w moim życiu. No to jak zobaczyłam, jak płynie na mnie, to było takie... I jak zobaczyłam 6-metrowego żarłacza tygrysiego, to też tak na chwilę trzymałam oddech. Ale później mam zajarany jak gwizdek. No, nie dziwię się. No. Dobrze, że są procedury. Właśnie miałem pytać, czy są jakieś wymagania, żeby nurkować z żarłaczami, rekinami, ale tak, advance. No. Minimum, no rozumiem pewnie pływalność, spokój. Tak, też to jak szybko oddychamy. Czy lepiej, żeby to był taki prawdziwy advance, a nie taki kupiony w internecie. Taki z YouTube'a. No właśnie.
Dobra, a co powiedz mi z jakimiś innymi zwierzątkami, bo tam pewnie są, nie wiem, meduzy. No meduzy, no zdarzają się, to też zależy, bo wiadomo, że na przykład w Australii są takie meduzy, co potrafią zabić, No ale właśnie. na przykład na Malediwach raczej nie ma, no to są poparzenia. Mi się często zdarzało, że ja czy moi klienci byliśmy poparzeni, albo to może być meduza, ale to mogą być inne malutkie organizmy, które gdzieś tam sobie pływają i na przykład zdarzało mi się, że wypływałam i miałam na przykład poparzenie tutaj nad ustami, bo to po prostu małe organizmy, Malutkie. których nie widać. No to nie się zdarzają, no ale no to wtedy albo pianka, albo chociażby lajkra, bo wiadomo, ja jestem generalnie zmarznakiem, więc na Malediwach w temperaturze 30 stopni pływam w piance długiej. Ale niektórym jest ciepło, ale na przykład już lajkra, która tak naprawdę tam temperatury super nie poprawia, ale chroni przed właśnie Ja przy organizmem. żarłaczach to bym w pełnej zbroi płytowej pływał. No to miało być balastu wystarczająco dużo. No i do klęczenia idealne, żeby oglądać. No właśnie tak, czyli, a powiedz mi, jak te oparzenia to jakieś raczej coś naturalnego? To jak Katar na Malediwach, tak? Że to nic nadzwyczajnego, czy jednak to jest bardzo duże zagrożenie? Nie. Chyba że ktoś ma alergię. Okej. Ale to nie, to jest zanim wyjdziesz z tej wody, opłuczesz się, to jest takie czerwone. No dobra, no to może jakiś tam lekarz da krem i git, nie? Także może czasami jest jakiś tam czerwony ślad, ale nie. Malediwy kojarzą mi się jeszcze z rafą koralową Tak. i tam pewnie jest dużo zwierzątek. Skoro nie można zbierać zwierzątek, Tak. to pewnie możemy w jakiś sposób pomóc tej rafie. Zbierać śmieci na przykład, znajdują się tam. Bardzo. Bardzo jest, dużo. Bardzo dużo śmieci, ale też chciałabym zaznaczyć, że to nie jest tak, że śmieci są tylko z Malediwów, ponieważ jak spojrzymy na mapę, Malediwy są na środku oceanu, tam są prądy i te śmieci mogą być po prostu razem z prądami przeniesione z różnych części świata. To jest raz. Dwa, że Malediwy to są kraje wyspiarskie, więc wszystko jest transportowane łodziami, więc może się zdarzyć tak, że jest silniejszy wiatr albo sztorm i po prostu rzeczy są zwiewane. I to samo z odpadami. Te odpady z wysp, część jest utylizowana na wyspie, palona, czy tam składowana gdzieś, ale część jest wywożona dalej na wyspę Tilafushi, która jest wiecznie płonącą wyspą, wielkim śmietnikiem. I też w trakcie tego transportu może się to po prostu gdzieś tam wywiać do tej wody. Szczególnie dużo śmieci jest po sztormach. No Ja podczas jednego roku na Malediwach, gdy sprzątaliśmy rafę raz w miesiącu, wyłowiliśmy w sumie ponad 550 kg śmieci. Które potem idzie na wyspę? Jest segregacja i teraz zależy od hotelu, bo są hotele, które na przykład plastik segregują osobno, szkło osobno. Jeżeli szkło da się wykorzystać, to wykorzystują. Jeżeli nie, to jest to mielone na taki piasek tak naprawdę i używane albo do wylewki, albo na cegły, albo chociażby na ścieżkę na łatanie dziur, bo tam wszystkie ścieżki są z piachu, nie? Czyli generalnie, jeżeli chcemy cokolwiek zbierać z rafy, to nie rozgwiazdy, a Tak. butelkę. Tak, butelkę, śmieci, plastik, żyłki, sieci rybackie. No chyba najgorsze jest. Tak. I wielokrotnie była taka sytuacja, że zatrzymaliśmy się przy jakimś koralowcu bardzo pięknym, rozbudowanym, a ta żyłka była tak niemiłosiernie tam zawiązana, że to czasami zajmowało 10 minut, żeby jednego koralowca wyplątać z tych sieci albo z tych żyłek. Okej, to czyli jako nurkowie możemy pomóc w przyrodzie. Tak, jak najbardziej. Zbierać śmieci I nie z dotykać rafy. zwierząt, nie psuć im naturalnego środowiska. Tak, dokładnie. Dużo bywasz na Malediwach? Byłam 2 razy po rok. Miałam 2 kontrakty roczne. Kontrakty, czyli pewnie jesteś tam instruktorem. Zgadłeś. Sherlock. No i powiedz mi, jak wygląda taka praca instruktora na Malediwach? No bo wyobrażam sobie, to jest super przyjemne miejsce. Ciepło, super woda, zwierzątka, można pozbierać śmieci pod wodą, pomóc przyrodzie. Jak to wygląda? Czy to jest tak super fajnie, czy są jeszcze jakieś niuanse? No, jak wszędzie są cienie i blaski. Wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, są jak najbardziej prawdziwe. Do tego mamy, już tak bardzo pragmatycznie mówiąc, bardzo dobre warunki finansowe. Tak, z różnych miejsc na świecie, gdzie pracowałam lub moi znajomi pracują, no to na Malediwach jednak finansowo jest najkorzystniej. Plus do tego nie masz kosztów utrzymania. Bo nawet jeżeli w Meksyku zarabiasz całkiem spoko, to masz koszty utrzymania. Na Malediwach tego nie masz, bo mieszkasz na terenie hotelu. Ale nie mieszkasz w tych pięknych willach na wodzie, której widać w katalogach, tylko mieszkasz w środku wyspy, co bardzo często na jednej z moich wysp, na której mieszkałam, było 400 pracowników, a wyspę można było obejść w 15 minut. Większość wyspy jest dla gości, więc my dla nas, dla obsługi, mieliśmy bardzo mało przestrzeni i powiedziałam, że warunki takie bardzo akademickie. Czyli mieszka z kimś w pokoju, że zależy od twojego statusu zatrudnienia i pozycji, jaki jesteś
na jakiej jesteś zatrudniony, to może być 1 osoba, to tylko menadżerowie. Później 2, 4, 6, 8 do 12 osób w jednym pokoju. I czasami jest tak, że jest 1 łazienka na tyle osób. O prywatności możemy zapomnieć. Tobie się wydaje, że masz prywatność. Nie masz. Wszyscy wszystko wiedzą. I o ile w życiu, tak w Polsce, jak można powiedzieć, że nie interesuje mnie, co o mnie mówią, plotki mnie nie interesują, tak na Malediwach to plotka jest napędza życie. Wszyscy wszystko wiedzą. Ona wpływa na twoją pracę. Poza tym jest proporcja zatrudnienia, jeżeli chodzi o kobiety, mężczyzn, jest bardzo nierówna. Ja bym powiedziała, że 1/4 kobiet to jest super wynik, bo bardzo często jest ich dużo mniej. Bariera językowa może się pojawić z osobami, zwłaszcza z osobami, na przykład pracownicy z Bangladeszu nie mają wysokiego poziomu języka angielskiego. Są zupełnie inne kultury. Pamiętajmy, że Malediwy to jest konserwatywny kraj muzułmański, o którym niektórzy zapominają i o ile turystów to nie obowiązuje, o tyle pracowników tak. Więc się dostosowujemy do zasad. W trakcie Ramadanu my nie pościmy, ale mamy już na przykład inne zasady posiłków, godziny i tak dalej. Więc jest to życie w innej kulturze i super jest to, że możesz poznać ludzi z całego świata, ale z drugiej strony żyjesz w kulturze, która nie jest twoja i na początku można się rzeczywiście bardzo fajnie czuć i dużo nauczyć, ale może to być uciążliwe. No. I takie dziwne trochę. Tak, tak, dokładnie. No dla kobiet to jest zakryte ramiona, zakryte kolana w pracy i tak w ogóle. Co jeszcze takiego? No jesteśmy zawsze daleko od rodziny. No czasem to dobrze. Tak, od rodziny, od bliskich, jest izolacja, bo z tej wyspy ciężko się wydostać. Jak był COVID, to w ogóle nie można było się wydostać, więc wyobraź sobie, że siedzisz rok na wyspie, którą możesz obejść 15 minut z 400 tymi samymi osobami. I nic więcej. Nic więcej. I jedzenia też sobie nie przygotowujesz, tylko to, co jest w stołówce. I są dni, że jest super jedzenie, a są dni takie, że jesz curry 3 razy dziennie przez rok. I nie jesteś już fanem curry po tym roku. Ja utknąłem na górze w Słowacji na kilka dni, to do jedzenia były kluski z mąki i to wszystko, więc kary bym przeżywał. Czujesz klimat. Tak. Nie? I powiedz mi, na Malediwach uczyłaś nurkować. Tak. Czy chronić rafę również, pływać ze zwierzętami? Mieliśmy... Wiele hotelów jest zaangażowanych w ochronę rafy. Są takie projekty odbudowy rafy, czyli właśnie sadzenia gdzieś rafy, czy to na jakichś takich strukturach metalowych, czy po prostu na rafie zasadzenie tak jakby nowych sadzonek. Sprzątanie, są takie prezentacje i zajęcia z gośćmi na temat rafy, ochrony, co robić, jak można chronić rafę, co myśmy tam mieli. Zbieranie pewnie śmieci z rafy. Tak, zbieranie śmieci, identyfikację gatunków, bo na przykład manty, rekiny, wielorybie i żółwie można zidentyfikować. Manty to są te plamki na brzuchu, rekin wielorybie to jest tak jakby profil boczny około tej bocznej płetwy, tutaj z boku. Żółwie to jest profil głowy. Te żółwie też stworzenia można zidentyfikować, są bazy danych, można sprawdzić, czy są zidentyfikowane, czy nie. Jeśli nie, to możemy dać im imię. Mi się niestety nie udało, wszystkie, które znalazłam, były już zidentyfikowane. Już czyjeś. Już czyjeś. No ale nic, to czekam na moją rafę. Ludzie chcą mieć własną gwiazdkę na niebie. Nie potrzebuję gwiazdki na niebie, ja chcę mieć moją rafę nazwaną moim imieniem. Brzmi fajnie. Powiedz mi, uczyłaś turystów, którzy przyjeżdżali na Malediwy na wakacje? Czy... Tak, oczywiście. I w ramach takiego wyjazdu oni uczyli się kursu pewnie nurkowania, poznawali to wszystko. Super. Albo przyjeżdżają i tak są już doświadczonymi nurkami, po prostu przychodzą, chcemy kilka dni nurkować, są tacy, co zrobią sobie Discover Scuba Diving, takie intro i to im wystarczy, są tacy, którzy się wkręcą, więc robimy kurs Open Water albo inną tam specjalizację czy kursy. To powiedz mi, co byś poleciła dla osób, które jeszcze nie były na Malediwach i powiedzmy po wysłuchaniu odcinka, dobra, lecimy, tak? Od czego zacząć? Najpierw, bo to są takie najczęstsze pytania, które ja dostaję od moich obserwatorów i czytelników jest, gdzie i kiedy jechać na Malediwy? Aż napisałam post na blogu i po prostu wysyłam link, bo już nie mogłabym 1000 osób tłumaczyć. Ważne jest to, że Malediwy to jest kraj tropikalny, więc są monsuny i jest sezon deszczowy. I teraz gdzie? Jedna wyspa to jeden hotel. Więc
A hotel zależy tak naprawdę od naszego budżetu. Może być $200 za noc, a może być $25,000 za noc. Także no to sky is the limit. Jak w nurkowaniu ze sprzętem. Dokładnie. Więc można sobie po prostu wybrać ze względu na swój budżet. Warto zwrócić też uwagę, jeżeli chcemy oglądać pewne stworzenia morskie, to nie jest tak, że w każdym atolu są rekiny wielorybie. Myśmy mieli takich gości, którzy przychodzili do nas do hotelu i kiedy płyniecie na rekiny wielorybie? A tu nawet w tym atolu nigdy nie było rekina wielorybiego. A to chociaż na manty. Manty też nie mamy, nie? No, a gdzie najbliższy? No 4 godziny łodzią na północ. A robicie wycieczki? No nie. Więc kiedy, gdzie... Kolejne takie pytanie, które dostaję, czy w sezonie deszczowym rzeczywiście pada? No pada, dlatego nazywa się sezonem deszczowym. Coś jeszcze takiego? Gdzie, kiedy... Aha, bo często dostaję też takie pytania. Chcę pojechać na Malediwy, kiedy jest ładna pogoda, jest tanio i jeszcze mamy fajną willę na wodzie. To są 3 rzeczy, które się wykluczają. To chyba właśnie na Google Mapsach można poglądać. Tak, jeżeli chcemy tanio, to będzie to wtedy, kiedy pogoda nie jest najlepsza. W sezonie, kiedy jest sucho, jest ładna pogoda, jest drogo. A wille na wodzie są w ogóle drogie. No dobrze, jak już przylecę na te Malediwy, to w hotelu, rozumiem, są, nie wiem, centra nurkowe. Tak. I tam można zdobyć instruktora, którym... Tak, oczywiście. Praktycznie każdy hotel 5-gwiazdkowy ma swoje centrum nurkowe, 4-gwiazdkowe też powinny mieć. Najlepiej, jak wcześniej się zorientujemy, napiszemy do nich, albo chociażby na stronie sprawdzimy, czy jest centrum sportów wodnych i nurkowania. Na ogół są. Ja nie mogę sobie przypomnieć przypadku, żeby tego nie było. Więc są jak najbardziej. I warto się z nimi skontaktować wcześniej, bo szczególnie jak jest szczyt sezonu, ponieważ może być tak, że oni mają już bardzo dużo zgłoszeń i nie mogą przyjmować. Myśmy tak mieli. I jeszcze do tego, jak ja byłam teraz ostatni rok na Malediwach, to wchodziły ograniczenia covidowe. Myśmy mieli 8 osób na łodzi, mogliśmy mieć max plus obsługę, a przyjechała do nas rodzina 14-osobowa i oni stwierdzili, że oni chcą na nurkowanie jechać. Nie, tego się nie dało ogarnąć. Poza tym na Malediwach też jest bardziej restrykcyjne prawo i tam na przykład od nurkowania do samolotu musi być 24 godziny, wliczając to hydroplan, mimo że to jest taki pitu mały samolocik, ale to się liczy. Więc warto sobie to wcześniej sprawdzić, napisać do centrum nurkowego i się umówić. Na Malediwach ważne jest to, że tam nie są tylko resorty, tam są też wyspy lokalne z guest house'ami. I tam już budżet jest zupełnie inny, niższy. Największa różnica jest taka, że nie możemy kupić alkoholu, ponieważ kraj muzułmański alkohol jest niedostępny. W hotelach jest licencja na to, więc można pić, ale w guest house'ach nie. Ale tam będzie taniej. I tam, jeżeli już jedziemy, to wcześniej się skontaktować, czy jest na wyspie centrum nurkowe, bo nie na wszystkich wyspach jest. Okej, czyli możemy polecieć i nie ponurkować. Tak, a w ogóle ja bym powiedziała, że jeżeli jedziemy na Malediwy nurkować, to safari. To jest najlepsza metoda. Wychodzi nam dużo taniej, bo safari może być od 1500 euro do 2000 euro, w zależności jaki chcemy standard. 6-7 dni nurkowania, 17 nurkowań, najlepsze spoty, się przemieszczamy, mamy jedzenie, alkohol na łodzi, super ekipę i w ogóle. I zwiedzimy i rafę koralową, i zwierzątka, wszystko. Tak, dokładnie. I odpoczniemy. Także jeżeli nurkować na Malediwach, to według mnie safari. Najlepiej safari. To kiedy się znowu wybierasz na Malediwy? Kiedy powiedziałam po pierwszych Malediwach, że już nie wrócę, nie będę pracowała, po czym pojechałam drugi raz, więc już nic nie mówię. No chyba pojedziesz po swoją rafę koralową. Tak. Również zasadziłaś. No, ja już na Fidżi sadziłam rafę, na Malediwach sadziłam rafę, więc gdzieś będzie Martina's Reef. No może kiedyś tam wycieczki zrobimy. Tak, będzie taki biznes, no. To mam nadzieję, że czym prędzej urośnie ta rafa i dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek. Dzięki bardzo. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.